Cześć. W poprzednim filmiku mówiłem troszeczkę o organizacji sesji, organizacji projektu, wgrupowanie śladów, wgrupowanie instrumentów w celu przyspieszenia pracy i nawigacji w takim projekcie. Tym razem chciałem powiedzieć coś na temat tworzenia presetu projektu. Preset projektu, czyli predefiniowany, wcześniej stworzony projekt, w którym będziemy tworzyć kolejny nowy projekt, wyposażony w podstawowe narzędzia, w podstawowy routing, czyli wysyłki równoległe. Cała idea tworzenia takich projektów rodzi się w sytuacji, w której potrzebujemy mieć narzędzie do szybkiej, kreatywnej pracy wyposażonego w narzędzia, które przyspieszą nam osiągnięcie brzmienia bez żmudnej pracy, budowania zestawu narzędzi w trakcie kreatywnej pracy. To jest o tyle istotne, że praca kreatywna bywa bardzo ulotna i moment naszego stanu bycia kreatywnym trzeba wykorzystać optymalnie i nie marnować energii na sprawy techniczne, tylko użycia już wcześniej wybranych, sprawdzonych narzędzi, które mają pewne wyjściowe ustawienia, które pozwalają na drobne modyfikacje w celu uzyskania w miarę przyzwoitego efektu. Ja Wam pokażę teraz, jak to wygląda u mnie w projekcie. Jak widzicie, mój projekt składa się z 35 ścieżek. Pierwsza ścieżka to arrangement. Tutaj sobie wrzucam jakieś referencyjne ścieżki, czy też utwory demo, nad którymi pracuję i one służą mi jako taki szybki podgląd. Następne ścieżki to są ścieżki wysyłek sidechain. O sidechainie zrobię osobny odcinek, ale tutaj powiem tylko tyle, że mam ich 3, dlatego że często stosuję różnego typu triggerowanie kompresorów, nie tylko bazowe, typowe dla ścieżki kick, ale są to również ścieżki werblowe, czy też hi-hatowe, dlatego mam ich 3. Następne ścieżki to są ścieżki na bębny. Tutaj sobie zrobiłem kilka ścieżek więcej w zapas, ale ścieżki to są zrutowane do grupy drums i tutaj sobie również porobiłem gotowe wysyłki na distortion, czyli jakąś saturację oraz kompresję równoległą, gdzie mam ustawiony już na gotowo pracujący kompresor. Jedynie co reguluje to sobie siłę tej kompresji w zależności od charakteru bębnów. Dalej mam grupę basów. Tutaj nie mam żadnych wtyczek założonych, tu w zależności od tego, czy mam żywy bas nagrany, akustyczny, czy też syntetyczny, to już tutaj wrzucam przetwarzanie całkowicie dobrane do charakteru brzmienia. Następne ścieżki to są ścieżki przygotowane pod instrumenty harmoniczne, które routuję do grupy harmony, gdzie również nie mam żadnego przetwarzania. Tutaj raczej jedyne przetwarzanie, jakie następuje, to pewnie jakieś odcięcie dołu, ale o tych kwestiach będę opowiadał w innym odcinku, ponieważ tutaj chciałem się bardziej skupić na samej logistyce, a nie na konkretnych ustawieniach wtyczek. Wszystkie te grupy all drums, czyli bębny, bas, harmonia, one są zroutowane do grupy all music. Tutaj mi już gra cała muzyka z wszystkich 3 podstawowych grup. Mam to zrobione tak dlatego, że chcę czasami sobie wyłączyć wokale i zostawić samą muzykę, albo włączyć same wokale i wyłączyć całą muzykę jednym kliknięciem, dlatego to wszystko gra mi na jednej ścieżce i to oczywiście idzie do grupy master. Kolejne grupy to są grupy wokalne. Tutaj pierwsza grupa to są ścieżki przygotowane pod lead vocal i one są uzbrojone w wysyłki do kompresji równoległej, gdzie mam już na gotowo przygotowane kompresory z bramką. 2 ścieżki rewerbowe, z reguły jest tak, że na jednej jest jakiś delay, na drugiej jest jakiś reverb. Są to ustawienia wtyczek takie dosyć wyjściowe, dopiero później je modyfikuję, ale zawsze już jakiś reverb jest na gotowo i mogę go wykorzystać zarówno przy nagrywaniu na żywo wokalu, jak i później jak już rzucam ścieżki do miksu, to od razu mi ten reverb się już jakiś tam pojawia, zawsze już pojawia jakiś kontekst i oczywiście mogę go szybko wyłączyć, to jest żaden problem, ale już mi to wszystko ładnie gra. Wszystkie te ścieżki, wysyłki spotykają się w grupie, gdzie mam kompresję ustawioną na ten wokal. Teraz mogę decydować, czy wysyłki pogłosu idą przed czy po kompresji. To tutaj mam domyślnie ustawione, że pogłosy idą po kompresji, ale wystarczy jeden klik, by te pogłosy szły przed kompresją i były kompresowane razem z głównym głosem.
To jest kwestia przełączenia z grupy All na lead voc. Tutaj mam tak zrobione, że to jest z kompresją, to jest po kompresji. Dobrze, następna grupa to są ścieżki przygotowane pod backing vocals i tutaj sobie wszystkie chórki, duble i tak dalej. Tutaj sobie też przedefiniowałem taki bardzo podstawowy zestaw narzędzi, jakiś pogłos, jakiś kompresor, jakiś de-esser. Tutaj jest ustawiona jedna pusta ścieżka, ale oczywiście mogę sobie wrzucić dowolną ilość tych ścieżek i dowolną ilość chórków tutaj zaimportować i wysłać od razu automatycznie do tej grupy backing vocals. No i ostatnia grupa to jest all vocals. Ona mi sumuje wszystkie te grupy wokalne, czyli lead vocal i backing vocals. Ona z reguły jest bez przetwarzania i jest ustawiona na 0. Ona służy mi tylko raczej do solowania, czy też mutowania wszystkich wokali. Gdybym chciał na przykład wyeksportować sobie sam podkład muzyczny, to wtedy robię wyciszenie tylko wokali i mam całą gotową muzykę bez solowania pojedynczych ścieżek. No i tak to wygląda mniej więcej logistycznie w moim projekcie, który jest domyślnym, jak uruchamiam po odpaleniu programu. Tak przygotowany program zaoszczędza mi naprawdę kilkanaście czy też kilkadziesiąt minut pracy, zanim wszystko zaczyna działać. Teraz w bardzo krótkiej prezentacji pokażę Wam w praktyce, jak to może mniej więcej wyglądać. W tym przykładzie użyję zwykłych śladów Wave, nie będę używał VST, żeby nie przedłużać. Tutaj mam taki podział drums, bass i harmony z wokalami i w pierwszej kolejności zaimportuję sobie ścieżki bębnów. One tutaj lądują w grupie bębnów, od razu wszystko jest zrutowane do oczywiście submixa drums, jest to powiększę. Tak. Widzicie, że to już od razu sobie tutaj pracuje w submixie. Na tym głównym submixie mam tutaj jakiś korektor, mogę sobie od razu dokonać korekcji, gdybym potrzebował. I mam tutaj dwie wysyłki równoległe, jedna jest na distortion, na saturację, też od razu jest wszystko zrutowane. I wysyłka równoległa na kompresję równoległą. Także to są kilka kliknięć, od razu mam dobrze pracujący routing, gdzie skupiam się w tym momencie na edycji śladów, na zawartości śladów bardziej niż na podstawowych kwestiach technicznych. Te oczywiście rzeczy można sobie wyłączyć, gdyby nie były potrzebne na teraz, ale w razie czego są dostępne. Tu mam grupę basów. Zaimportujemy sobie teraz bas. Następna grupa to grupa harmoniczna. I ta jest zgrupowana tutaj w grupie harmonii. Na niej nie ma żadnych wtyczek. Oczywiście mam tutaj dyżurny kompresor czy korektor, ale to są rzeczy, które korzystam raczej rzadko w przypadku grup harmonicznych. No i dalej grupa wokalna. Jak widzicie, ten sygnał już biegnie sobie do grup, jak również do wysyłek. I pierwsze, co by trzeba było zrobić, to być może wyregulować poziom wejścia do kompresorów, które znajdują się na którejś z grup. No i tak to właśnie wygląda. Od razu mam dyżurne dwie szyny z pogłosami, które mogę sobie na szybko odpalić, żeby już mieć jakiś pogłos. I'm not scared, I'm prepared at last. I think it's like the past reborn in me first breath. Burn this luggage full of conceit. Myślę, że trzeba będzie rozjaśnić troszeczkę wokal.
reminisce of innocence, second breath. I never thought that Troszkę ściszyłem wokal. Teraz sobie wrzucę od razu backing vocals, które też od razu lądują sobie w grupie. Backing vocals, tutaj też już są zapięte pewne wtyczki, które już są gotowe do pracy. Zdecydowanie słychać, że muzyki brakuje, więc mogę użyć tej właśnie grupy All Music, by ją całościowo podnieść bez ruszania poszczególnych grup. Tak oto w kilka minut mam gotowy do pracy projekt dobrze opanowanymi poziomami. Jak więc mogliście zobaczyć na moim projekcie, predefiniowanie pewnych ustawień, routingu i układu ścieżek jest bardzo skuteczną metodą do rozpoczęcia efektywnej pracy znacznie szybciej niż gdybyście zaczynali taki projekt od zera. Myślę, że wielu profesjonalistów, w zasadzie myślę, że nawet większość profesjonalistów korzysta z tego rodzaju rozwiązań, ma swoje ulubione ustawienia wtyczek, ma swoje ulubione ustawienia ścieżek, porobiony routing, który im jest wygodny, taki, na który wypracowali sobie na przestrzeni lat, który daje im komfortowe warunki pracy. Organizujcie swoje projekty, twórzcie swoje ulubione ustawienia. Pamiętajcie, że nie ma jednych idealnych i gotowych rozwiązań na wszystko. Każdy ma trochę inną metodę pracy, trochę inny styl. Grunt, żeby te ustawienia były efektywne i dawały wam dużo satysfakcji z pracy. Grupujcie, organizujcie projekty i pracujcie efektywniej. To by było na tyle dzisiaj i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć, pa!